Witam Was w moim barze, w kolejnym odcinku naszej miniserii Domowy Barek. Dzisiejszy odcinek poświęcimy narodowemu trunkowi Chilijczyków, czyli Pisco. Dlaczego będziemy mówić o Pisco? A to dlatego, że Polska jest w czołówce konsumentów chilijskiego Pisco. Od niedawna jesteśmy na 4. miejscu konsumpcji tego trunku, dlatego trzeba o nim wiedzieć. Sztuka destylacji znana była w Chile od XVI wieku. Pierwszy raz wzmianka w słowie pisanym słowa Pisco znalazła się w 1733. Ale dla producentów chilijskiego Pisco najważniejsza data to 15 maja 1931 roku, kiedy to stworzono pierwszą w Ameryce, a drugą na świecie apelację na wzór apelacji Cognac, Armagnac, czyli zbiór zasad, które muszą być przestrzegane przez producenta, żeby dany trunek mógł się nazywać Pisco. Również ograniczono obszar produkcji Pisco do 2 regionów, czyli region Coquimbo i Atacama. Pustynia Atacama, wyobrażacie sobie, że mamy surowce uprawione na pustyni i tam jest robiony alkohol? No właśnie. Czym właściwie jest Pisco? No, w linii prostej można by powiedzieć, że najbliżej Pisco jest do brandy, bo jest to w sumie destylat z winogron, tak jak w przypadku brandy. Ale pamiętajmy, że różnica jest znacząca. Do produkcji Pisco w większości wykorzystuje się aromatyczne szczepy winogron z grupy Moscatel. Tak, słodkie szczepy winogron. Ale nie patrzmy na Pisco jako na likier, broń Boże, to jest wytrawny, mocny, około 40% alkohol, ale jego aromaty owocowe są takie słodkawe, że spotkałem się z określeniem, iż Pisco to jest taki mocny szampan. No i rzeczywiście coś w tym jest. Jeżeli chodzi o winogrona, z jakich produkowane jest Pisco, jest ich bardzo wiele. Pierwsza grupa to takie mocno aromatyczne, właśnie ze szczepu Moscatel, Moscatel Rosada, Moscatel de Alejandría, Moscatel de Austria i w końcu uzupełniające, takie jak Pedro Jimenez i Torontel. Jeżeli chodzi o zbiór winogron, to odbywa się między lutym a kwietniem, wtedy, kiedy winogrona mają właśnie odpowiedni balans słodyczy i kwasowości. Potem oczywiście następuje zabranie wszelkich szczypułek, skórek, wyciska się ten miąższ, poddaje się procesowi maceracji, fermentacji i w końcu destylacji, która tradycyjnie przebiega w miedzianych aparatach destylacyjnych i zazwyczaj jest to dwuetapowa destylacja, albo dwukrotna, przepraszam, destylacja w aparatach miedzianych. Jeżeli chodzi o Pisco, może występować w wersji transparentnej, bezbarwnej, albo może leżakować w beczkach. Do starzenia Pisco wykorzystuje się beczki na przykład z amerykańskiego dębu, beczki z francuskiego dębu, ale również z chilijskiego drzewa Rauli. Tak to się nazywa. Może więcej, jeżeli chodzi o oznaczenia, które znajdziemy na Pisco, pokażę Wam na podstawie produktów, które na rynku polskim występują. Pierwszy produkt to Tres R's. Destylarnia, która jest w Elqui Valley w Coquimbo. Tres R's w tej wersji transparentnej. Tak bardzo często spotkacie na etykiecie napis transparente, czyli tak naprawdę bezbarwne. W tej wersji jest to 100% szczepu muskady, dlatego aromaty będziemy mieli takie cytrusowe, białych owoców, jabłko, melon, gruszka. Tam się to wszystko znajdzie. Jeżeli chodzi o kolejne określenie, to możecie znaleźć określenie reservado. I to jest takie troszkę mylące, dla mnie było przynajmniej na początku, bo uważałem, że jeżeli jest reservado, no to jest rezerwa, czyli starzone w beczkach dość długo, a tymczasem nie. Tymczasem słowo reservado oznacza, iż zawartość alkoholu to 40%. I tak jest w całej kategorii chilijskiego Pisco. Jeżeli chodzi o starzone Pisco, prawo nie wymaga, żeby producent pisał na etykiecie, jak długo było starzone i w jakich beczkach. Natomiast jeżeli znajdziecie na etykiecie określenie guarda, oznacza to, że Pisco starzone było w beczkach między 6
a 12 miesięcy. Starzone Tres RS jest to połączenie dwóch szczepów Muscadet plus szczepu Pedro Ximénez, dlatego to starzenie spowoduje jeszcze, że mamy poza nutami typowymi dla Moscatelli mamy też nuty miodu, wanilii, ale też kwiatowe, takie jak róża, fiołek, jaśmin. Kolejny producent, którego możemy spotkać na rynku polskim, to Malpaso. Ja nawet miałem tą przyjemność, że spotkałem osobę odpowiedzialną za zestawianie destylatów. Flagowym jest tak zwane Red Malpaso Reservado, czyli już wiemy 40% alkoholu i tak to jest guarda, czyli starzone między 6 a 12 miesięcy. Zestawiony jest wyłącznie ze szczepów Muscat i tutaj akurat ułatwienie mamy, napisane jest na etykiecie, iż jest to Moscatel Rosada, czyli Pink Muscat i Moscatel Alejandria, czyli dość aromatyczny. Jeżeli chodzi o aromaty, które występują w Reservado czerwonym, są to aromaty głównie orzechów włoskich, są aromaty wanilii, bardzo przyjemny i ciekawy finish. I tu od razu przejdę do kolejnego określenia, które możemy spotkać na etykiecie, a mianowicie określenie especial. Especial oznacza, podobnie jak Reservado dla całej kategorii chilijskiego pisco, especial to jest 35% alkoholu. I właściwie one między sobą nie różnią się niczym poza właśnie różnicą alkoholową, zawartością alkoholu, no ale też wiemy, że przez to pewne elementy są dużo łatwiej wyłapywane, pewne aromaty. Trzeci produkt to transparentne Malpaso Pedro Ximénez, czyli zrobione w 100% ze szczepu Pedro Ximénez, starzone 3 miesiące w stalowych kadziach, 40%, aromaty ziołowe, aromaty cytrusowe, takich białych owoców, dość rześkie i dość krzepkie. Następny, który możemy spotkać, producent i właściwie jest to weteran na rynku polskim, to jest Alto del Carmen ze swoimi 4 produktami. Alto del Carmen należy do stowarzyszenia, które skupia ponad 1000 producentów, farmerów produkujących winogrona właściwie, w związku z czym tutaj w tych butelkach mamy zamknięte winogrona, które dojrzewały w różnych warunkach klimatycznych. Pierwszym jest Alto del Carmen i tu również mamy napisane especial, czyli 35% alkoholu. W środku zamknięte mamy szczepy Moscatel i Pedro Ximénez. Nuty bardziej takie deserowe, wynikające ze starzenia w beczce, czyli jakiś tam orzech, jakaś wanilia. Kolejnym jest Reservado, to już wiemy, 40%, transparentne Alto del Carmen. No i tutaj będziemy mieli więcej właśnie tych cytrusów, świeżych owoców. Zawsze przy tych transparentnych pisco ja wyczuwam właśnie ten melon, gruszka, no takie jabłko zielone, to naprawdę to jest przy transparentnych. Jeżeli chodzi o Reservado, zwróćcie uwagę, tu też może być dla nas mylące. Obydwa są Reservado, obydwa są 40%, no ale to już jest starzone w beczce, dlatego będzie tutaj więcej tych nut typowych dla beczki, karmel, jakiś tam orzeszek, wanilia. No i dochodzimy do Alto del Carmen, gdzie mamy napisane Envejecido. Ależ mój hiszpański, to dobrze pracuję nad nim. Co oznacza to określenie? To jest określenie oznaczające czas starzenia. O ile guarda to było 6 do 12 miesięcy, o tyle envejecido to jest pisco, które było starzone powyżej 12 miesięcy. W tym wypadku to Alto del Carmen starzone było 2 lata, zestawione jest wyłącznie z 2 szczepów Muscat. To starzenie w beczce spowoduje, że poza właśnie taką owocowością na pierwszy plan wyjdą aromaty mocno karmelowe, beczkowe. Tutaj będziemy mieli suszoną śliwkę, tutaj będziemy mieli jakieś porzeczki. Myślę, że Envejecido naprawdę powinno zwrócić uwagę tych, którzy są miłośnikami whisky. Na rynku polskim nie ma pisco z oznaczeniami traditionnel, bo takie też jest, to oznacza 30% alkoholu i też nie ma pisco, właściwie Gran Pisco,
które ma moc w przedziale 43,5 nawet do 56% alkoholu. Jak przechowywać pisko? Słuchajcie, jest to mocny alkohol, więc jemu się nic nie stanie, pod warunkiem, że jest daleko ode mnie. Na pewno nie na słońcu, no to wiemy. To z żadnym alkoholem. Jak pić pisko? No właśnie, powiem wam, że pisko transparentne ja piję raczej z tonikiem. Zresztą jest to jeden z dwóch najbardziej popularnych koktajli w Chile, bo jednym jest piston, czyli pistonik, piskotonik, a drugim jest piscola. Oczywiście nie zapominajmy o charakterystycznym i klasycznym pisco sour. Jeżeli chodzi o starzone pisko, no to raczej bym tutaj się uśmiechał w kierunku picia go albo na czysto z lodem, albo poszukał koktajli dedykowanych dla whisky i tam zastąpił. Zresztą film dzisiejszy powstaje przy współpracy z Izbą Handlową Ambasady Chilijskiej w Polsce, jak również ze Stowarzyszeniem Producentów Pisco i dzięki tej współpracy mieliśmy możliwość już nakręcić kilka odcinków z propozycjami, jak pić pisko i link do tych odcinków znajdziecie pod tym obecnym filmem, jak również przekierowanie do naszego bloga, gdzie jest cała grupa receptur na bazie chilijskiego pisco. Mam nadzieję, że dzięki temu już poznaliście, jakie są różnice między każdym pisco, wybierzecie dla siebie odpowiedni koktajl. I mam prośbę, napiszcie w komentarzach, który jest wasz ulubiony. Dziękuję wam serdecznie i salut!